Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu akcji popularyzacji. W ramach tego projektu współfinansowanego z źródeł Ministerstwa Nauki i Edukacji gościmy wybitnych naukowców bezpośrednio związanych z Uniwersytetem Śląskim. Dzisiaj jednym z takich gości jest Marek Marzec. Witam Cię, Marku. Dzień dobry. Marek jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych, ale jest także absolwentem tego kierunku. I chciałam, Marku, bardzo serdecznie Cię przywitać. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Marku, powiedz mi, jesteś absolwentem Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych. Powiedz mi, co właściwie dało Ci studiowanie na WNP, studiowanie na Uniwersytecie Śląskim? Czy masz jakieś przemyślenia dotyczące swojej przyszłości, wyboru kierunku? Czy jesteś zadowolony z dokonanych przez siebie wyborów? Tak, wydaje mi się, że jestem zadowolony ze swoich wyborów i właśnie to zaproszenie tutaj na to spotkanie pokazuje, że to mogły być dobre wybory. Jeżeli chodzi o same studia na wtedy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, można podsumować te studia jako przygodę, to znaczy zawsze byłem zainteresowany biologią, z pewnością tutaj odcisnęła swoje piętno moja mama, która jest nauczycielką biologii i biologia zawsze była obecna gdzieś w naszym domu. Natomiast studia biologiczne pokazały mi biologię w zdecydowanie szerszej perspektywie. Pokazały, że są różne dziedziny, dyscypliny biologii i studia dały nam taki ogląd tego, czym ewentualnie moglibyśmy się zajmować, chcąc zostać, czy chcąc wiązać swoją przyszłość z nauką. Dlatego przede wszystkim wspominam studia jako bardzo sympatyczny czas, kiedy też się nawiązało bliskie przyjaźnie z wieloma osobami. Spędzaliśmy mnóstwo czasu w laboratoriach, czy podczas wyjazdów terenowych, a to siłą rzeczy zbliża ludzi do siebie. Natomiast studia te też dały mi podwaliny pod to, żeby planować swoją karierę w nauce, rozpocząć studia doktorackie, a następnie podjąć pracę na naszym uniwersytecie. Skoro już mówimy o tej karierze szeroko pojętej naukowca, czy możesz wymienić kilka takich Twoich największych osiągnięć związanych właśnie z byciem naukowcem, takich największych sukcesów? Wydaje mi się, że spośród tych osiągnięć warto wspomnieć o stypendium Fundacji na Rzecz Nauki. Było to stypendium START dla młodych naukowców. Co szczególnie ważne, fundacja, przyznając te stypendia, stosowała bardzo jasne zasady. To znaczy tutaj nie liczyła się liczba dotychczasowych osiągnięć, na przykład liczba publikacji, ale przede wszystkim ich jakość. Była to miła odmiana w porównaniu z innymi programami stypendialnymi. Tutaj panel ekspertów rzeczywiście oceniał, jaki jest nasz, czy kandydatów, wkład w naukę i postęp nauki. I na podstawie tego przyznawał te stypendia. Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki, stypendia START, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, są uznawane cały czas za jedne z bardziej prestiżowych w naszym kraju. Udało mi się zdobyć to stypendium dwukrotnie i z pewnością takie stypendium też otwiera wiele drzwi i ułatwia pozyskiwanie kolejnych wyróżnień czy też finansów na badania, ponieważ jest to taka marka rozpoznawalna nie tylko w polskiej nauce, ale też w europejskiej. Drugie z takich osiągnięć, które przychodzi mi do głowy, to też stypendium dla młodych, wybitnych naukowców, przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tutaj trafiłem na bardzo miłych i pozytywnych recenzentów, którzy przyznali mi maksymalną możliwą liczbę punktów, co zdecydowanie tak podbudowało mnie i sprawiło, że rzeczywiście były to przyjemne chwile w moim życiu. A z takich ostatnich miesięcy, czy z takiego ostatniego okresu, to przede wszystkim pozyskiwanie już finansowania na prowadzenie badań. Szczególnie ostatni projekt, gdzie udało się pozyskać finansowanie przekraczające 3 miliony złotych, co pozwala na planowanie już naprawdę takich potężnych badań, ale też, co najważniejsze, zatrudnianie czy młodych pracowników nauki, czy doktorantów, czy też po prostu współpracowników, którzy mogą pomagać w prowadzeniu badań. Fantastycznie. Żeby osiągnąć karierę w nauce, to jest jednak taki zawód zespołowy, prawda? Ale poza tym, że pracujesz z osobami, które są tutaj na miejscu w Polsce, to także odbyłeś wiele staży naukowych, wiele takich podoktorskich wyjazdów zagranicznych. Co dały Ci te wyjazdy? Czego Cię nauczyły
I czy osobom, które myślą o karierze naukowca, myślisz, że takie wyjazdy coś dadzą, będą wartościowe? Jeśli tak, to co? I czy należy się tych wyjazdów zagranicznych obawiać? Nie, z pewnością nie należy się ich obawiać i jeżeli jest tylko możliwość skorzystania z takiego wyjazdu, to zawsze warto korzystać. Nieważne, czy jest to wyjazd do sąsiedniego kraju, czy na inny kontynent, taki wyjazd zawsze otwiera nam zupełnie nowe perspektywy na prowadzenie nauki. Widzimy, jak działają inne zespoły poza naszym ośrodkiem naukowym. Przede wszystkim też pozwala na nawiązanie znajomości, poznanie ludzi i nawiązanie kontaktów, które są w chwili obecnej niesłychanie ważne, bo tak jak wspomniałaś, zawód naukowiec to nie jest praca indywidualna, to jest praca zespołowa. Im większy mamy zespół, im bardziej różnorodny, tym jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. A poza takimi zawodowymi korzyściami, no to też jest to okazja na nawiązanie przyjaźni, znajomości, które też w przyszłości procentują tym, że mamy znajomych na całym świecie. To cudowne. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie zawsze intryguje. Gdybyś mógł się cofnąć w czasie, to czy dokonałbyś dokładnie takiego samego wyboru? Czyli czy raz jeszcze wybrałbyś studia, które związane są z naukami biologicznymi i czy chciałbyś raz jeszcze zostać naukowcem? Wydaje mi się, że tak. To znaczy zawód naukowca podoba mi się i ostatnio nawet zauważyłem, że w galerii w moim telefonie mam więcej zdjęć jęczmienia niż mojego kota, co najlepiej pokazuje, że jednak lubię to, co robię, a przynajmniej lubię bardziej niż mojego kota. Natomiast nie jestem pewien, czy skierowałbym się w kierunku biologii, ponieważ teraz, prowadząc różnego rodzaju badania, widzę, jak ważna jest informatyka i jak narzędzia informatyczne ułatwiają nam pracę. Na pewno nie tylko w biologii, gdzie mówimy o bioinformatyce, ale myślę, że właśnie informatyka jest tą dziedziną, która daje nam umiejętności i możliwości tworzenia narzędzi, które później mogą być wykorzystywane w bardzo wielu dziedzinach czy dyscyplinach. Stąd nauka jak najbardziej, natomiast być może zamiast biologii skierowałbym się w stronę informatyki. No zawsze mogłeś wybrać dwa kierunki jednocześnie, też są takie oczywiście międzyobszarowe, które też można była wtedy. taka możliwość. Wtedy rzeczywiście, gdybyś się cofnął w czasie, mógłbyś wtedy takiego ciekawego wyboru dokonać. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ponieważ w tej chwili jesteś naukowcem młodym, ale już z wybitnymi osiągnięciami. Jak myślisz, jakie są twoje aspiracje zawodowe? Gdzie będziesz za 10 lat swojego życia? Szczerze mówiąc, nauka zmienia się bardzo szybko i dawno temu usłyszałem od pani profesor Małszyńskiej, że po każdym etapie rozwoju zawodowego należałoby też zmieniać tematykę, którą się zajmujemy. Stąd, biorąc pod uwagę te oba czynniki, czyli to, jak szybko zmienia się nauka i to, jak szybko zmieniają się też trendy i potrzeby prowadzenia badań naukowych, ciężko przewidzieć w skali 10 lat, czym dokładnie będziemy się zajmowali. Natomiast wiem, że po tych 10 latach nadal chciałbym robić to, co teraz, czyli prowadzić badania, najprawdopodobniej nadal na Uniwersytecie Śląskim, natomiast we współpracy międzynarodowej. Ostatnie lata pozwoliły nam na nawiązanie współpracy z naukowcami z Japonii, Kanady i Australii, co wytycza przyszłe kierunki, w których można by podróżować, dlatego mam nadzieję, że w ciągu tych 10 lat też będzie możliwość odwiedzenia naszych współpracowników u nich na miejscu. Na miejscu. Super. Ponieważ teraz też są taki etap, kiedy młodzi ludzie po maturze dokonują wyboru, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Jeśli jest, albo ktokolwiek, kto jest zainteresowany biologią, nas słucha, czy masz dla nich jakieś dobre rady, wskazówki, co powinni by zrobić, jeśli chcą być takimi naukowcami? Z pewnością studiować, bo trzeba kontynuować naukę. Jeżeli interesuje Was biologia, studia czy biotechnologia, studia mogą wydawać się trudne w porównaniu, jeżeli porównamy je do innych kierunków, natomiast z pewnością są ciekawe i tutaj szkoda wystraszyć się i nie realizować, nie studiować tego, co naprawdę lubimy i tego, nie zniechęcać się. Nie, absolutnie nie. I pierwsze oblane kolokwium czy egzamin to też nie jest powód, żeby rezygnować ze studiów. Trzeba zacisnąć zęby i walczyć dalej. Dokładnie, też się z tym zgadzam. Tutaj różnego rodzaju błędy i porażki też nas kształcą. Także Marku, dziękuję Ci za tą bardzo krótką rozmowę, która jest wstępem do tego, co za chwilę nam przedstawisz, bo będziemy za chwilę świadkiem Twojego wystąpienia, podczas którego będziesz pokazywał, jakie jest wykorzystanie
mutagenezy jęczmienia w badaniach aplikacyjnych. Zatem poza Markiem, który jest tutaj gościem, będziemy gościć także i drugiego gościa, czyli jęczmień. Bardzo proszę, Marku. Dziękuję bardzo. Tak, podczas dzisiejszego wystąpienia chciałbym Wam opowiedzieć o możliwości wykorzystania mutagenezy jęczmienia w badaniach aplikacyjnych. Natomiast zanim przejdziemy do tych przykładów, to musimy sobie wyjaśnić, czym są badania aplikacyjne, czym jest mutageneza i dlaczego akurat jęczmień nas interesuje. Badania możemy podzielić na dwie kategorie. Badania podstawowe i badania aplikacyjne. Badania podstawowe to takie, które dają nam nową wiedzę odnośnie procesów bądź zjawisk. Z kolei badania aplikacyjne to takie, gdzie wyniki badań wykorzystujemy do stworzenia nowych bądź ulepszonych produktów, procesów czy też usług. Stąd przykładem na badania podstawowe może być poznanie mechanizmów kontrolujących podziały komórek nowotworowych. Jak wiemy, takie komórki dzielą się zdecydowanie szybciej niż komórki zdrowe. Z kolei badania aplikacyjne dotyczyłyby już zastosowania tej wiedzy w celu stworzenia lekarstwa, substancji, która takie podziały komórek nowotworowych by zatrzymała. Ponieważ w naszych badaniach pracujemy z jęczmieniem, to w naszym wypadku przejście z tych badań podstawowych do aplikacyjnych to po prostu wyjście ze szklarni, gdzie prowadzimy obserwacje pojedynczych roślin i ich cech na pole, gdzie staramy się wyprowadzać nowe bądź ulepszone odmiany jęczmienia. Dlaczego jęczmień? Jęczmień jest jednym z najpowszechniej uprawianych zbóż. W skali świata zajmuje 3. miejsce, natomiast w Europie i w Polsce w skali świata zajmuje 4. miejsce, a w Europie i w Polsce lokuje się na 3. pozycji. Tylko w naszym kraju pod uprawy jęczmienia przeznaczone jest 800 000 hektarów. Jęczmień jest tak popularny w uprawie, ponieważ jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle browarnianym, gdzie pozwala wytworzyć słód, który następnie jest wykorzystywany do produkcji piwa czy też whisky. Dodatkowo jęczmień jest powszechnie wykorzystywany jako dodatek do pasz, ponieważ w porównaniu do innych zbóż w jego ziarniakach mamy niewielki udział substancji nieodżywczych. Stąd jęczmień jest bardzo ważnym składnikiem systemów produkcji żywności, a w chwili obecnej wszystkie badania dotyczące tych systemów są niesłychanie ważne, ponieważ populacja ludzi na naszej planecie cały czas się zwiększa, a powierzchnia terenów, które możemy przeznaczyć pod uprawy, w zasadzie osiągnęła już maksimum. Stąd musimy dołożyć wszelkich starań, aby osiągać jak najwyższe plony, wykorzystując te tereny uprawne, które są dla nas dostępne. Dodatkowo musimy pamiętać, że zmiany klimatyczne nie pomagają nam w osiągnięciu tego celu. Poprzez ocieplenie klimatu coraz większa liczba terenów narażona jest na występowanie suszy, a susza bardzo negatywnie odbija się na plonach, które możemy osiągnąć. No i zostało nam ostatnie pojęcie do wyjaśnienia, czyli mutageneza. Mutageneza to nic innego jak proces powstawania mutacji. Co to jest mutacja? Mutacja jest to stała zmiana materiału genetycznego, która może podlegać dziedziczeniu. Materiał genetyczny, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, DNA, jest przepisem na życie. W nim zapisana jest informacja, w jaki sposób komórka, organizm ma się zachowywać, a także też w dużej mierze, w jaki sposób taka komórka, organizm ma wyglądać. Jeżeli chodzi o zmiany w obrębie tego materiału genetycznego, tutaj mamy kilka poziomów, na których te zmiany mogą zachodzić, od liczby całych genomów, przez liczbę chromosomów, pojedynczych genów, aż do pojedynczych nukleotydów. Nukleotydy, tak jak litery składają się w słowa, tak nukleotydy, ich sekwencja składa się w gen. I zmiana takiego pojedynczego nukleotydu może wywoływać różny efekt. Może nie mieć żadnego wpływu na funkcję danego genu, może zmienić tą funkcję w nieznaczny sposób, a może też ten gen wyłączyć zupełnie albo zupełnie też zmienić jego funkcję. I właśnie te ostatnie zmiany są dla nas najbardziej interesujące. W jaki sposób powstają mutacje? Być może będzie to dla Was zaskoczeniem, natomiast duża część mutacji powstaje w sposób spontaniczny, naturalny. Tak naprawdę każdy z nas jest mutantem, ponieważ w komórkach naszego ciała systematycznie dochodzi do zdarzeń mutacyjnych. Najczęściej dzieje się to przed podziałem komórki. Większość komórek w naszym organizmie ulega podziałom.
I zanim komórka się podzieli, musi skopiować całość swojej informacji genetycznej, tak aby pełen komplet informacji genetycznej przekazać do każdej z dwóch potomnych komórek. I właśnie podczas tego kopiowania informacji genetycznej dochodzi do pomyłek. Wyobraźcie sobie, że w przypadku komórki człowieka podczas kilkunastu godzin taka komórka musi skopiować 6 miliardów nukleotydów. Pomyłki są nieuniknione. Oczywiście istnieją specjalne mechanizmy, których zadaniem jest naprawa takich pomyłek, ale nie wszystkie udaje się wyłapać. Stąd pojawiają się mutacje. Mutacje mają nie tylko podłoże naturalne, ale też są niezbędne, są motorem napędzającym ewolucję. To właśnie dzięki temu, że jesteśmy różnorodni, to właśnie dzięki temu, że nasza informacja genetyczna cały czas podlega zmianom, są w stanie powstawać nowe gatunki, czy też gatunki już istniejące mogą adaptować się do zmieniającego środowiska, w którym żyjemy. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że powstawanie mutacji, proces ewolucji zajmuje setki, tysiące, a nawet miliony lat. My w naszych badaniach nie mamy tyle czasu, dlatego musimy ten proces przyspieszyć. Żeby przyspieszyć mutagenezę, możemy wykorzystywać różnego rodzaju czynniki fizyczne, chemiczne czy też biologiczne. Takie, które będą przyspieszały tempo powstawania mutacji. W naszym wypadku i badania, które będę dzisiaj opisywał, dotyczą mutagenezy chemicznej, czyli stosujemy związki chemiczne, które wywołują mutacje. Mutacje dokładnie takie same, jak te, które powstają przed podziałem komórki, czyli mutacje powodujące zmiany pojedynczych nukleotydów. Jest to o tyle ważne, że otrzymujemy organizmy, które mogłyby powstać też w naturze, tylko potrzebowałyby na to więcej czasu. Dlatego też takie organizmy nie są traktowane jako organizmy modyfikowane genetycznie. Jest to kluczowe w przypadku badań aplikacyjnych, ponieważ dzięki temu możemy te formy, te mutanty wykorzystywać w naszych badaniach bez żadnych obostrzeń. Oczywiście w chwili obecnej dysponujemy też bardzo precyzyjnymi narzędziami pozwalającymi nam na manipulację genetyczną na poziomie pojedynczych nukleotydów, ale wtedy musimy wykorzystywać już zaawansowane narzędzia inżynierii genetycznej i takie organizmy, które powstają w wyniku takich działań, są już organizmami modyfikowanymi genetycznie. Stąd nie możemy ich wykorzystywać w badaniach aplikacyjnych. Jak wspomniałem, pracujemy z jęczmieniem, a dokładniej z jego odmianą, która nazywa się Sebastian. W chwili obecnej wyprowadziliśmy największą na świecie populację mutantów jęczmienia, która liczy ponad 10 tysięcy osobników. Są to osobniki po mutagenezie chemicznej. Każda z tych roślin została dokładnie sfotografowana, opisana na różnych etapach rozwoju. A co najważniejsze, z każdej z tych roślin wyizolowaliśmy też DNA i zebraliśmy ziarniaki. Dzięki temu, jeżeli którykolwiek z tych osobników, którykolwiek z tych mutantów nas zainteresuje, to mamy dostęp do jego informacji genetycznej, a także mamy możliwość wysiania kolejnych pokoleń potomków tej rośliny. Wyprowadzenie tej populacji zajęło nam kilka lat. W ten proces zaangażowany był cały zespół pod kierownictwem pani profesor Szarejko. Mając w rękach takie narzędzie w postaci olbrzymiej populacji mutantów, możemy to narzędzie wykorzystywać na dwa sposoby. Albo jesteśmy zainteresowani już konkretnym genem i szukamy mutacji tylko w obrębie tego genu, aby badać, poznawać jego funkcję. I tak też było w przypadku genu D14. Jest to gen, który koduje receptor strigolaktonów. A strigolaktony to grupa hormonów roślinnych, które są zaangażowane w hamowanie rozkrzewienia części nadziemnej. Mówiąc inaczej, jeżeli strigolaktonów nie mamy w roślinie, albo roślina nie jest w stanie wykryć, że te strigolaktony są obecne, nie wie, że powinna zatrzymać wytwarzanie nowych zawiązków bocznych. Czyli mówiąc inaczej, takie rośliny krzewią się zdecydowanie mocniej. Produkują w przypadku jęczmienia dużo więcej źdźbeł. I rzeczywiście nasz mutant wytwarza prawie 2 razy więcej źdźbeł niż odmiana wyjściowa Sebastian. Natomiast zidentyfikowanie takiego mutanta, opisanie jego wyglądu, czyli fenotypu, to dopiero początek przygody. Następnie, w następnym etapie musimy ustalić, jak ta konkretna mutacja, którą zidentyfikowaliśmy, jak przekłada się na to, że nasza roślina wygląda bądź zachowuje się w inny sposób.
Tutaj mamy szeroki wachlarz możliwości, możemy sięgnąć do różnego rodzaju technik badania fizjologii roślin, biochemii, czy też wykorzystać różnego rodzaju narzędzia molekularne. W przypadku mutanta D14 udało nam się udowodnić, że mutacja, którą zidentyfikowaliśmy, zmienia strukturę przestrzenną 3D białka receptora strigolaktonów. Receptor, żeby zadziałać, musi związać się z cząsteczką strigolaktonu. Musi dojść do fizycznej interakcji pomiędzy cząsteczką strigolaktonu a receptorem. Natomiast w przypadku naszego mutanta wejście do centrum aktywnego, taki kanał, który musi przemierzyć cząsteczka strigolaktonu, ze względu na mutację ma zdecydowanie węższą średnicę. I dzięki temu też nasza cząsteczka strigolaktonu nie jest w stanie przedostać się do centrum aktywnego, czyli receptor nie może pełnić swojej funkcji. Mając w rękach taki materiał w postaci mutanta D14, który produkuje więcej źródeł, czyli produkuje więcej kłosów, czyli produkuje więcej ziarniaków, uznaliśmy, że może to być forma interesująca dla hodowców jęczmienia i rolników. Dlatego nawiązaliśmy współpracę ze stacją hodowli i wysialiśmy naszego mutanta na polu. Co się okazało? Okazało się, że nasz mutant jest beznadziejny. Przez to, że tak mocno się krzewi, zajmuje bardzo dużo miejsca na polu i finalnie musieliśmy go wysiewać zdecydowanie rzadziej niż odmianę wyjściową. Przez to też z określonej powierzchni pola zbieraliśmy mniejsze zbiory w przypadku mutanta, jeżeli porównamy go do odmiany wyjściowej. Mało tego, równolegle udowodniliśmy, że nasz mutant jest nadwrażliwy na suszę. Czyli podsumowując, zupełnie nie nadaje się do wykorzystania w programach hodowlanych. I w tym momencie stajemy przed dylematem. Albo jako naukowcy możemy się poddać i uznać, że mutant, którego mamy w rękach, już do niczego więcej nam się nie przyda, odkładamy go na półkę. Albo też możemy zacząć myśleć nieszablonowo i kombinować, w jaki sposób taki mutant może być jeszcze do czegoś wykorzystany. W przypadku mutanta D14 narodziła się koncepcja, aby wykorzystać go jako wskaźnik nadchodzącej suszy. Wyobraźcie sobie pole jęczmienia, niech będzie obsiane odmianą Sebastian i w konkretnych punktach tego pola wysiewamy po kilka naszych mutantów. Następnie tak programujemy drona, żeby latał nad polem i codziennie fotografował te miejsca, gdzie znajduje się nasz mutant. Fotografia może być wykonywana klasycznie, może być wykonywana w podczerwieni czy w termowizji. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie algorytmy, które będą analizowały te zdjęcia, powinniśmy być w stanie wyłapać symptomy suszy u naszego mutanta, zanim susza zaatakuje naszą uprawę, ponieważ mutant jest bardziej wrażliwy na suszę. Dzięki temu rolnik czy hodowca będzie miał czas na podjęcie decyzji, w jaki sposób tej nadchodzącej suszy może zaradzić. Oczywiście na tym etapie jest to tylko koncepcja, natomiast jeżeli któryś z naszych słuchaczy bądź widzów byłby zainteresowany wdrożeniem takiego rozwiązania, zapraszam do kontaktu. Tak jak mówiłem, naszą populację mutantów możemy wykorzystywać na dwa sposoby. Albo, tak jak było w przypadku D14, kiedy jesteśmy zainteresowani konkretnym genem, albo możemy z puli 10 000 mutantów wybrać takiego, którego fenotyp, czyli wygląd jest dla nas ciekawy. I teraz chciałbym Wam przedstawić ten drugi przykład. Mutant, o którym będziemy mówili, został nazwany Speedy, ponieważ dojrzewa zdecydowanie szybciej niż odmiana wyjściowa. Cały okres rozwoju jęczmienia trwa od 105 do 115 dni, a nasz mutant dojrzewa ponad 20 dni wcześniej niż Sebastian. Jest to niebagatelna różnica i jeżeli wyobrazimy sobie wprowadzenie takiego mutanta do hodowli, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im krócej rośliny, im mniej czasu rośliny spędzają na polu, tym mniej naszych nakładów jest wymaganych w celu opieki nad tymi roślinami. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy w stanie przeprowadzić żniwa 3 tygodnie wcześniej, to nie narażamy roślin na ten późny stres suszy, który występuje pod koniec ich rozwoju, w momencie, kiedy mamy zaawansowane lato i temperatury powietrza są naprawdę wysokie. Natomiast znalezienie mutanta o interesującym nas fenotypie to jest dopiero początek przygody. I
Tutaj na podstawie tych badań najłatwiej pokazać, że naukowiec tak naprawdę musi pełnić kilka ról albo podejmować różnego rodzaju działania, żeby finalnie ustalić, jaka to mutacja odpowiada za ten konkretny fenotyp. Na samym początku musimy potwierdzić, że cecha, którą obserwujemy, podlega w ogóle dziedziczeniu. Jak to zrobić? Musimy wysiać rośliny, musimy wysiać potomstwo naszego mutanta i zobaczyć, czy będziemy obserwowali ten sam fenotyp. Jest to bardzo miła część pracy, ponieważ spędzamy dużo czasu w szklarni i szczególnie latem, kiedy panują takie upały jak w ostatnich dniach, spędzanie czasu w pomieszczeniu, które jest klimatyzowane, ma stały nawiew, jest zdecydowanie przyjemne. Tak samo zimą, kiedy na zewnątrz jest zimno i szaro, my stoimy pod lampami, które imitują światło słoneczne. Jeżeli potwierdzimy, że nasza cecha jest dziedziczona, no to zaczynamy się bawić w genetyka klasycznego. Powtarzamy to, co robił Mendel w swoich przełomowych badaniach, czyli krzyżujemy naszego mutanta z odmianą wyjściową i sprawdzamy, jak wyglądają osobniki w kolejnym i kolejnym pokoleniu. Na podstawie proporcji osobników o fenotypie mutanta i fenotypie normalnym jesteśmy w stanie określić, czy nasza mutacja jest dominująca, czy recesywna. Czy dotyczy jednego genu, czy też może za wykształcenie tej cechy odpowiada kilka genów. Nasze analizy pozwoliły wykazać, że w przypadku Speedy'ego mamy do czynienia z mutacją recesywną, która dodatkowo dotyczy tylko i wyłącznie jednego genu. No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Musimy wytypować, jakie to geny mogły ulec mutacji, dając nam ten określony fenotyp, tego określonego mutanta. Oczywiście Speedy nie jest pierwszą i jedyną wczesną formą jęczmienia. Takie mutanty były już wcześniej opisywane w literaturze. Stąd naszym zadaniem jest przeczytać prace naukowe, przebić się przez bazy danych, które opisują różnego rodzaju mutanty w celu wybrania genów kandydackich, czyli takich, których mutacja potencjalnie może nam dać fenotyp, który próbujemy opisać. Oczywiście możemy to robić sami, czytając artykuły naukowe, ale też możemy skorzystać z tego, że zdecydowana większość naukowców jest bardzo otwarta na współpracę i możemy odezwać się do zespołu, który zajmuje się konkretną cechą, na przykład jęczmienia, tak jak w tym przypadku cechą wczesności. Nam udało znaleźć się grupę w Szwecji, która zajmuje się wczesnością jęczmienia i podczas kilku rozmów wspólnie wytypowaliśmy pulę genów, która potencjalnie mogła nam dać fenotyp Speedy'ego. Tutaj przechodzimy ze szklarni do laboratorium. Izolujemy DNA, amplifikujemy, namnażamy konkretne fragmenty genów bądź całe geny, sekwencjonujemy je i sprawdzamy, czy w ich obrębie występuje jakaś mutacja. W przypadku Speedy'ego okazało się, że żaden ze znanych do tej pory genów nie uległ mutacji. A to oznacza, że przechodzimy do najbardziej ekscytującej części, to znaczy znaleźliśmy coś nowego. Ale ta ekscytacja wiąże się też z podniesieniem poprzeczki, jeżeli chodzi o trudność przyszłych badań. Ponieważ szukamy mutacji w nowym genie, w genie, który do tej pory nie był opisywany jako związany z wcześniejszym dojrzewaniem. Dlatego musimy sekwencjonować cały genom jęczmienia. Szukamy mutacji w jednym nukleotydzie spośród ponad 4 miliardów nukleotydów. Tutaj musimy zaprząc już zdecydowanie poważniejsze techniki analityczne, techniki badawcze związane właśnie z sekwencjonowaniem całego genomu i te analizy dają nam ogrom danych, które następnie musimy przeanalizować. Tutaj wychodzimy z laboratorium, siadamy przed komputerem. I w tym momencie niesłychanie użyteczne są wszelkiego rodzaju narzędzia bioinformatyczne, albo takie, które już są dostępne, albo takie, które sami musimy opracować, właśnie po to, żeby zidentyfikować jeden konkretny nukleotyd zmieniony spośród ponad 4 miliardów. Jesteśmy właśnie na tym etapie, natomiast niemniej ten fenotyp, ten wygląd, ten mutant jest tak obiecujący, że zaczęliśmy już współpracę ze stacjami hodowli. Speedy jest wysiany na polu. W zeszłym tygodniu dostaliśmy informację, że jest absolutnie najszybszy w porównaniu do wszystkich pozostałych odmian wysianych na polu. Także wiemy, że mamy w rękach coś, co jest interesujące i coś, co może być w przyszłości wykorzystywane w programach hodowlanych.
Drugi z mutantów, którego chciałbym Wam przedstawić, to Herkules. Jak widzicie na zdjęciach, Sebastian, czyli odmiana wyjściowa, ma kłos dwurzędowy, czyli ziarniaki są w 2 rzędach po bokach kłosa. Z kolei u Herkulesa zamiast 2 rzędów ziarniaków mamy 6 rzędów. Więcej rzędów ziarniaków oznacza większą liczbę ziarniaków, czyli większe plony. W przypadku Herkulesa jesteśmy na tym samym etapie jak u Speediego, czyli wiemy już, że jest to mutacja pojedynczego genu, nie jest to mutacja zlokalizowana w obrębie genów, które do tej pory zostały opisane jako te związane z kontrolą architektury jęczmienia, architektury kłosa, dlatego szukamy nowego genu, który uległ mutacji. Ten mutant również został wysiany na polu i we współpracy ze stacjami hodowli będziemy próbowali wprowadzić go w przyszłości jako nową, ulepszoną odmianę jęczmienia. Mając w rękach 2 mutanty, które mają potencjalnie użyteczne cechy, które mogą być wykorzystane przez hodowców i rolników, postawiliśmy sobie pytanie, a dlaczego nie spróbować połączyć tych 2 cech? I tak z krzyżówki Speediego i Herkulesa powstał Frankenstein. Frankenstein nie tylko dojrzewa szybciej o ponad 20 dni niż Sebastian, ale też ma zmieniony kłos, czyli produkuje więcej ziarniaków. To jest trzecia forma, którą w chwili obecnej analizujemy w warunkach polowych, żeby wykazać jej użyteczność w przyszłych programach hodowlanych. Naukowiec oczywiście może prowadzić swoją pracę indywidualnie, natomiast wtedy zawsze zajmie mu to więcej czasu. Dlatego lepiej jest pracować w zespole. I korzystając z okazji z dzisiejszego wystąpienia, chciałbym podziękować osobom, które przez ostatnie 2 lata zaangażowane były w pracę związane z mutantami Speedy i Herkules. A Wam dziękuję za uwagę. Dziękujemy Ci, Marku. To było bardzo interesujące wystąpienie. Cieszę się, że mogliśmy gościć nie tylko Ciebie, ale i Sebastiana w różnych odsłonach. No i tak powracając do rozmowy o zawodzie naukowca, chciałabym, żeby to wybrzmiało może trochę dobitniej. Powiedz mi, dlaczego właśnie jęczmień? Tak jak mówiłem, przede wszystkim jęczmień jest jednym z powszechnie uprawianych zbóż. W skali świata 4. miejsce, w Europie, w Polsce to jest 3. miejsce. Natomiast przez to, że jest i konsumowany jako produkt spożywczy przez ludzi, ale też służy jako pasza dla bydła czy drobiu, jest niezwykle ważny w systemach produkcji żywności. A właśnie zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla naszej populacji jest w tym momencie jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi świat nauki. Ponieważ szacuje się, że przed połową XXI wieku liczba mieszkańców planety przekroczy 10 miliardów. A tak jak wspominałem, nie mamy już terenów, które możemy wykorzystywać, nowych terenów, które mogą być wykorzystane czy adaptowane pod pola uprawne. Stąd konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą nam na uzyskiwanie lepszych plonów, a jęczmień oprócz tego, że jest powszechnie wykorzystywany, przez swoje podobieństwo genetyczne do innych zbóż, może być też traktowany jako model. To znaczy to, co opiszemy dla jęczmienia, później możemy przenosić tą wiedzę możemy przenosić do innych zbóż, dzięki czemu też, mam nadzieję, w przyszłości będziemy obserwowali mutanty jak Speedy i Herkules u pszenicy czy żyta. Cudowne nazwy. Powiedz mi, kto wpadł na pomysł, by takie... No, to jest autorem tych nazw Speedy, Herkules i Frankenstein. To akurat moje nazewnictwo. Nie jest to nazewnictwo oficjalne. Być może, kiedy będziemy już publikowali wyniki naszych prac, będzie trzeba pozmieniać nazwy tych mutantów. Oficjalne. Tak, wykorzystując oficjalną nomenklaturę i nazewnictwo. Natomiast zdecydowanie sympatycznie pracuje się, przesadzając Herkulesa czy Speediego, a już Frankenstein daje mnóstwo radości. Powiedz mi, powiedziałeś, że wykorzystujesz do tworzenia nowych odmian metodę, która się nazywa mutagenezą chemiczną. Czy są jeszcze jakieś inne metody, które są w zasięgu naukowców, których mogą wykorzystać przy tworzeniu nowych odmian? Tak, tutaj, tak jak mówiłem, wspominałem, mutageneza to proces wywoływania zmian. My wykorzystujemy czynniki akurat chemiczne, żeby przyspieszyć proces powstawania tych mutacji. Równie dobrze możemy wykorzystywać czynniki fizyczne, takie jak promieniowanie. One wywołują trochę inny efekt, inny typ zmiany, ponieważ nie trafiają już w pojedyncze nukleotydy, ale w zdecydowanie większej skali uderzają w geny bądź całe chromosomy. Natomiast tak, to też jest inna z dróg, która może być wykorzystana do wyprowadzania czy ulepszenia
ulepszania odmian. Oczywiście możemy też stosować takie klasyczne metody polegające na krzyżowaniu odmian, które już istnieją i selekcji, wybieraniu tych najbardziej obiecujących form, natomiast to jest proces zdecydowanie najbardziej żmudny i zajmujący najwięcej czasu. Z drugiej strony cały czas kuszące jest wykorzystanie tych najnowocześniejszych technik związanych z mutagenezą, która pozwala nam trafić w konkretne miejsce w genie. Natomiast tak jak wspominałem, tutaj mówimy już o organizmach modyfikowanych genetycznie, a w chwili obecnej takich form, takich mutantów, takie mutanty nie mogą być wykorzystywane później w programach hodowlanych, ponieważ w naszym kraju, no i w całej Unii Europejskiej obecnie są obostrzenia, które uniemożliwiają takie działania. Wykorzystanie tych akurat odmian. Dobrze. To a propos czasu. Jak długo trwa stworzenie takiej nowej odmiany? Bo wydaje się na slajdach, że to jest trywialne i bardzo proste, ale wydaje mi się, że to nie jest tak pięknie i szybkie jak Speedy. Wydaje mi się, że to troszkę trwa. Czy możesz nam powiedzieć mniej więcej, jaki jest okres tworzenia takiej odmiany? W momencie, kiedy mamy już w rękach mutanta, takiego jak Speedy czy Herkules, który ma cechy nas interesujące, to i jest to w zasadzie gotowy materiał, z którym moglibyśmy podjąć próbę rejestracji odmiany, cały czas potrzebujemy około 2-3 lat na przeprowadzenie przede wszystkim analiz polowych. To już są analizy tak zwane przedrejestracyjne, prowadzone w różnych częściach Polski, tak żeby sprawdzić, jak w różnych warunkach te potencjalnie nowe odmiany się zachowują. Natomiast gdybyśmy teraz chcieli tą konkretną mutację, na przykład Speedy'ego, przenieść w tło odmian genetycznych, które już są znane, to tutaj tak naprawdę potrzebujemy od 8 do 10 lat na to, żeby tą cechę utrwalić, żeby wyczyścić tło genetyczne i rzeczywiście mieć materiał, który potencjalnie pozwoli nam zarejestrować go jako nową odmianę. Jako nową odmianę, rozumiem. Czyli nie jest to błyskawiczny proces, nie. Trwa, dlatego ponieważ naukowcy muszą odpowiadać na zapotrzebowanie świata, ale nie tu i teraz, tylko takie, które będzie w przyszłości. Czy wiesz, jakie odmiany będą nam potrzebne w najbliższe 10, 20, 30, 50 lat? W skali 50 lat ciężko przewidywać, co się zdarzy. Oczywiście są prognozy nawet w tak długim okresie czasu i jest mnóstwo badań, które na podstawie danych historycznych i tego, co się dzieje w ostatnich latach, starają się przewidywać trendy. Tutaj wydaje się, że przede wszystkim zwalczanie negatywnych skutków suszy w najbliższych latach, kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu, będzie kluczowe, ponieważ zmiany klimatyczne postępują. W ciągu ostatnich 50 lat liczba terenów, które są zagrożone suszą, wzrosła z 3% do ponad 33% w skali całego świata. I ten proces tylko i wyłącznie przyspiesza. Stąd tutaj szukanie takich form roślin uprawnych, które będą w stanie lepiej sobie radzić z suszą i dawać nam wyższe plony nawet w warunkach deficytu wody, wydaje się, że to będzie ten kluczowy kierunek. Natomiast z drugiej strony rzeczy zmieniają się, świat zmienia się tak dynamicznie, że też nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i być może wkrótce pojawią się nowe wyzwania, którym będziemy musieli stawić czoła. Super, to bardzo jest ciekawe, jak naukowiec musi współpracować ze środowiskiem, czyli z hodowcami i jak musi odpowiadać na zapotrzebowanie, które jest w kraju. Powiedz mi jeszcze na sam koniec taką ostatnią rzecz, ponieważ powiedzieli, że musisz współpracować z hodowcami. Czy ta współpraca jest łatwa, trudna, łatwo nawiązywać kontakty? Czy łatwo się naukowcowi porozumieć z kimś, kto już zajmuje się stricte hodowlą roślin, uprawą tych roślin? Jest to z pewnością ciekawe doznanie i to dla obu stron, ponieważ wzajemnie uczymy się od siebie. Wspominaliśmy o studiach biologicznych i o ile miałem bardzo wiele różnych przedmiotów, no, nigdy nie byłem na polu, nie miałem okazji analizować roślin takich rosnących w polu, analizować struktury plonu i innych cech ważnych agronomicznie, czyli ważnych dla hodowców. Szczególnie nasze pierwsze spotkania z hodowcami czy z rolnikami to był ten moment, kiedy zgrywaliśmy się ze sobą
i uczyliśmy się mówić tym samym językiem, ale jest to super, ponieważ obie strony na tym korzystają, a dla nas jest to szczególnie ważne, ponieważ dostajemy informacje od samych zainteresowanych, czego oni naprawdę potrzebują. Stąd ta nasza wpadka z D14, tak? Widząc przed sobą taki wielki krzak jęczmienia, kiedy To mamy, będzie to. tak, to będzie to i wszyscy, cały świat będzie zachwycony, że udostępnimy im taką formę, a wcale tak nie było. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Dokładnie, w najlepszym chciałoby się powiedzieć. przykładzie. To też jest ciekawe, bo mnie zainspirowało to, że jeden z tych mutantów może być wykorzystany jako marker suszy i że w tych analizach też wykorzystuje się m.in. drony. To jest pewne zaskoczenie, że jesteśmy już w XXI wieku i rzeczywiście wszelakie możliwe zdobycze techniki mogą być wykorzystane nawet w takich prowizorycznych, by się wydawało, badaniach, jak analiza pola, tak? Więc Zgadza miałeś się. okazję sam sterować takim dronem, analizować taki... Nie i jeszcze nie. Mam nadzieję, że otrzymamy finansowanie na prowadzenie tych badań i wtedy będziemy mieli swojego drona, którym będziemy mogli Ale ja rozumiem, że to nie będzie jedyna cecha, którą będzie można za pomocą takiego dronu przeanalizować, bo rozumiem, że są przeróżne kamery, które mogą analizować, nie wiem, intensywność zieleni, która jest związana na przykład z dostępnością związków odżywczych w glebie, więc Dokładnie. myślę, że wprowadzenie takiej innowacyjności jest super ciekawe i tego Ci życzę, żeby Dziękuję bardzo. taki projekt miał I miejsce. musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że rolnicy też są w XXI wieku. Jest Tak, coraz dokładnie. większa liczba gospodarstw, gdzie dużą część pracy wykonuje się za pomocą smartfona, tak? Dlatego myślę, że to jest przyszłość, nowoczesne iRobot, rolnictwo. iTraktor. To fantastycznie. Na sam koniec taka drobna zabawa. Chciałam Ci zaproponować takie, 6 pytań szybkich, na które musisz odpowiedzieć jednym, 2 słowami. I Okej. Pierwsze skojarzenia, które Ci się tam rzucą na myśl, dobrze? Pierwsze pytanie. Ponieważ wiem, że jako naukowiec dużo spędzasz czasu w laboratorium i zawsze w słuchawkach. Czego słuchasz podczas pracy w laboratorium? Tego, co podrzuci mi YouTube. Ostatnio był to Mata i Sokół, natomiast wcześniej zdarzała się Metallica, Iron Maiden, także tutaj zdaje się zupełnie na ślepy los. Pełen przekrój. Tak. Najbardziej w pracy naukowca lubię. Wyzwania i to, że każdego dnia pojawia się nowa możliwość, z której możemy skorzystać. A czego nie lubisz? Tego, że żeby później coś opublikować, musimy te badania powtarzać i to już jest mniej ekscytujące. Czy jest ktoś, bez kogo nie osiągnąłbyś sukcesu zawodowego? Myślę, że tak naprawdę większość osób, które spotkałem na swojej drodze, zaczynając od promotorów pracy licencjackiej, magisterskiej, później doktoratu, ale też współpracowników, którzy pomagali mi w badaniach, to dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. Ciężko znaleźć jedną osobę, którą można by szczególnie wyróżnić. Moje marzenie to, niekoniecznie związane z pracą. No to zdecydowanie wygrać w Eurojackpot. To chyba marzenie każdego z nas. I ostatnie, moim największym osiągnięciem jest... Wydaje mi się, że zbudowanie sieci kontaktów i przyjaźni na całym świecie z różnymi grupami naukowców, co Wsparcie teraz wszędzie. tak daje nam zupełnie nowe możliwości współpracy i jeżeli przychodzi mi do głowy nawet jakiś szalony pomysł, to są ludzie w innych krajach, na innych kontynentach, do których można zadzwonić, szybko to przedyskutować i stwierdzić, ok, to jest to, co chcemy razem zrobić. Super, Marku. Bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Państwu się podobał ten wykład, gdzie gościliśmy Marka Sebastiana, czyli jęczmień. Życzę Ci, Marku, dalszych, bardzo owocnych sukcesów i mam nadzieję, że kiedyś taką rozmowę też odbędziesz, na przykład po otrzymaniu Nagrody Nobla. Nikt nie wspomina o Nagrodzie Nobla. To, żeby nie zapeszać, nie podziękuję, ale dziękuję Ci za spotkanie i za ten wywiad, a Wam dziękuję za uwagę. Dziękujemy, do usłyszenia za 20 minut.